Świat pożąda elektryczności tak samo jak ropy. I dlatego już dziś żaden pomysł nie wydaje się zbyt ekstrawagancki. 64 płytki, 30 watów mocy. Wystarczy, by małego pasażera zabrać w pierwszą samodzielną podróż. 100 watów energii wprost ze słońca napędza silnik. Nie ma akumulatorów, nie ma baterii. Jedzie co prawda tylko wtedy, gdy świeci słońce, ale przecież deszcz i tak nie sprzyja wycieczkom. Wygląda może śmiesznie, ale rozwija szybkość 30 km na godzinę. Pierwszy tego typu pojazd na świecie. ...128 ogniw napędza ten niezwykły katamaran. Mając 70 watów mocy, można już spędzić całkiem przyjemny urlop na wodzie. Cnotą tej konstrukcji jest oszczędność. Silnik potrzebuje minimalnych dawek energii. Kadłub jest opływowy, a materiały najlepsze z możliwych. Tylko kapitan nie odchudzał się przed rejsem. Obliczenia wykazały, że nie jest to konieczne. Rowerki, stateczki, samochodziki, wszystko to razem nie wygląda zbyt poważnie. A jednak te zabawki to prototypy poważnych urządzeń, którymi zachwycają się już nie tylko Szkoci. Zanim jednak popłynie prąd, trzeba się mocno napracować. Głównym składnikiem słonecznych ogniw jest krzem, zazwyczaj występujący w postaci piasku. W amerykańskich laboratoriach trwają próby hodowli kryształów krzemu na taśmach, a stąd już tylko krok do zastosowań w wielkiej skali. Gorąca woda do zmywania naczyń, kąpieli i światło do czytania nie jest już w tym domu produktem spalania węgla czy rury. Rosną jak grzyby po deszczu, duże, małe, ładne i brzydkie jak to domy. Ale jedną cechę mają wspólną. Zimą i latem zaspokajają energetyczne potrzeby swoich mieszkańców dzięki słonecznym bateriom. Ten dom w Hampton w stanie Virginia od piwnic po dach ogrzewany jest energią słoneczną. Ściana z kolektorami słonecznymi usytuowana jest na linii wschód-zachód, by jak najdłużej w ciągu doby pochłaniać promienie słońca. Temperaturę wewnętrzną reguluje specjalny system termicznych żaluzji. Otwierają się lub zamykają zależnie od temperatury wnętrza. Dzięki temu straty ciepła są minimalne. Świat pożąda elektryczności tak samo jak ropy i dlatego żaden pomysł nie wydaje się zbyt ekstrawagancki. Wysiłki wynalazców sprawiły, że energia słoneczna będzie wkrótce nie tylko marzeniem dla wybranych, lecz rzeczywistością dla wszystkich. Osiemnasta 24 i 32 sekundy. No mniej więcej to by się zgadzało. 450 razy 2
Nie, panowie, przepraszam, więcej światła, bo nie mogę liczyć. O, tak, teraz bardzo dobrze. To jest właśnie znak uzależnienia współczesnego człowieka od Słońca. Coraz więcej przedmiotów wokół nas, zegarki, kalkulatory, termometry, mają w nazwie przymiotnik solar, słoneczny. Nie potrzeba już kłopotliwej wymiany baterii, bo po prostu to działa niejako samo z siebie i to działa doskonale, bez końca. A wszystko zaczęło się od kosmosu, co jest paradoksem. Po prostu wówczas, gdy człowiek wkroczył w tę sferę podboju kosmosu, zaczął potrzebować raptownie pewnych źródeł energii. Takich, które by działały bardzo długo, może nawet bez końca, i zasilały sztuczne satelity. I okazało się, że ze względu na wagę i ze względu na konieczność stworzenia czegoś, co nie wymagałoby obsługi, najlepsze są fotoogniwa. I stąd przy satelitach zaczęły rozwijać się skrzydła słonecznych baterii, które potrzebują tylko promieni słońca, niczego więcej. A tego w kosmosie jest absolutnie pod dostatkiem. Domyślam się, że mówiąc o wadze, miałeś na myśli nie wagę problemu, a ciężar tych ogniw, prawda? Bo to jest jedyny element, który spowodował, że one się tam znalazły. Poza tym, że tak naprawdę nie trzeba energii za dużo, bo zobacz, że w tych najnowszych konstrukcjach typu promy kosmiczne raczej korzysta się z ogniw paliwowych, a nie tego typu. W ogóle mam wrażenie, że mówisz o sprawie tak, jakby energia słoneczna to była codzienność tej cywilizacji. A prawda? A prawda jest taka, że jest to tylko wizja niektórych fantastów, niektórych dziennikarzy, prawda, czy też fanatyków tej energii, a takich nigdy nie brakuje. Bo nawet zobacz ten fragment filmowy, produkcja ogniw z taśmy, prawda, z piasku i tak dalej. Wszystko jest niby fajnie, tylko że piasek to jest związek krzemu. Ten krzem trzeba dopiero z tego uzyskać i to z dokładnością, z czystością, powiedzmy do 5. miejsca po przecinku. To kosztuje. Dalej, ten krzem trzeba stworzyć, nadać mu postać krystaliczną. To kosztuje. Dalej, trzeba z tej krystalicznej postaci stworzyć złącze, bo to jest podstawa baterii słonecznych. To kosztuje. I jeśli policzyć to wszystko, to możemy dojść do wniosku, że cena kilowatogodziny, o czym my mówimy, to są moce ułamkowe, ale powiedzmy, cena kilowatogodziny zaczyna sięgać sum astronomicznych, słonecznych. Umówmy się co do jeszcze jednej rzeczy. Mimo tego, że wszystko można przedstawić jako marzenia fantastów, jednak zwolennicy energii słonecznej zaczynają coraz bardziej zdobywać sobie uznanie i realizować swoje pomysły w rzeczywistości. Powiedziałbym inaczej, te promienie słońca trafiają do coraz bardziej ciemnych miejsc i coraz bardziej ciemnych głów. W wielu miastach świata jest tak samo. Nie ma słońca na ulicach. Nie ma słońca w domach. Nawet w krajach strefy gorącej. A przecież promienie słońca to nie tylko światło, to także życie. Współczesna cywilizacja proponuje nam życie w ciemnych, wąskich kanionach ulic wciśniętych między potężne drapacze. Ale dziś już wiemy, że mieszkanie czy biuro przy takiej ulicy nie musi być wcale mroczne i ponure. Trzeba tylko zlikwidować cienie, które towarzyszą wszystkim przedmiotom materialnym, ludziom też. Trzeba wrócić do słońca. Rozwiązaniem okazały się słoneczne kolektory. Taki system musi sam nadążać za słońcem, które przesuwa się po niebie. Aby w tym pokoju błysnął słoneczny promień, potrzeba teraz grubych wiązek włókien szklanych, które bez strat przesyłają światło do ciemnego wnętrza. Takie systemy mogą zamienić biura w ogrody zimowe. Na dachach można będzie założyć szklarnię, produkcja białka bez pól i łąk.
W tym systemie przesyłania światła nieistotne jest, czy pokój znajduje się od północnej czy południowej strony. Promienie wnikają nawet w korytarze. Może to znaczyć, że już wkrótce pojawią się domy bez okien, a mimo to prześwietlone słońcem. I może nie będziesz ulic wąwozów, do których bronią dostępu słońcu liczne wieżowce. A ileż to będzie kosztować? Stwierdzono, że znacznie taniej można ten sam cel osiągnąć przy użyciu luster. W niektórych domach mieszkalnych zastosowano to rozwiązanie. Na zewnętrznych ścianach budynków i dachach wyrosły dziwne konstrukcje. To węzły słonecznych traktów. Dzięki nim mieszkania wypełniły się światłolubnymi roślinami. Ludzie zamieszkali w ogrodach. Ci sami ludzie, którzy kiedyś wyszli z mrocznych jaskiń, by wrócić do nich w XX wieku. Pięknie, prawda? Pięknie, tylko że zobacz, że jest to manipulacja, powiedziałbym, światłem wyłącznie. Co by było przyjemniej? A przecież nam chodzi o energię. No ale jak to, jeżeli rośliny rosną, to znaczy, że czerpią energię, bo inaczej nie Czy rosną. nam do poruszania pralek, telewizorów, oświetlenia, ogrzewania chociażby strawy nie wystarczy. Widzisz, to problem polega na tym, że właściwie większość tej energii słonecznej, o której myśli się w celach użytkowych, gromadziło się przy pomocy specjalnych urządzeń, tak zwanych kolektorów. No robiono coś, żeby fragment cieczy zamkniętej w jakimś naczyniu ogrzewać i później tę ciecz można było przepompowywać gdzieś dalej, ogrzewać, mieć ciepłą wodę. Wiesz, projektów takich kolektorów jest ogromna ilość, ale jednocześnie jest to przecież tylko zabawa, jak gdyby w maszynę parową. Z bardzo małą sprawnością i opłacalna wyłącznie tam, gdzie słońca jest potąd, prawda? To znaczy, gdzie praktycznie operuje w okolicach równika, gdzie operuje przez ileś set dni w roku, nie tak jak u nas. Ale nawet jeśli mamy do czynienia z układem bardzo wydajnym, no jeden z takich jest opisany w amerykańskim czasopiśmie Popular Science. Zobacz, 900 zwierciadeł, które umieszczone są w kształcie, w formie paraboli, 6,5 metra kwadratowego, koncentracja, jak to się ładnie mówi, 900 słońc, prawda? Tyle razy więcej energii można uzyskać niż z normalnej powierzchni, a jednocześnie co to daje? Daje to 10 litrów wody o temperaturze 60 stopni na 5 minut. No, dobre? Dobre. Doskonałe, Prawda? ale można by powiedzieć tak, a jednak się kręci, bo... Ty ciągle o tym, o tej drożyznie. Dlaczego? No przecież wszystko jest tylko kwestią skali. Zobacz. W studio świecą reflektory, ale na zewnątrz świeci słońce i jeżeli ilość tych kolektorów, tych ogniw słonecznych zostanie odpowiednio zwiększona, to zamiast wiatraczka będzie potężna turbina, która dostarczy odpowiednich ilości energii, nawet do poważnych urządzeń. Ale przede wszystkim... Że można o tym wszystkim mówić, ale wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy naprawdę jest kiepsko z energią Nie, konwencjonalną. ale poczekaj, przede wszystkim to wiadomo, że jest kiepsko, bo ta energia ma oczywiście określone tylko zasoby. Natomiast zauważ jedną rzecz. Do Ziemi dociera
nieprawdopodobna, astronomiczna ilość światła. Są to miliardy miliardów kilowatów i dość powiedzieć, że w słoneczny dzień na 1 metr kwadratowy powierzchni Ziemi, czyli na jedno takie lustro, trafia dokładnie 1 kilowat energii. No to jest przecież ilość przepotworna. Faktem jest, że 80% tej energii tracimy, dlatego że zostaje ona stracona na grzanie atmosfery i odbicia. Ale to, co do nas dociera, to jest jeszcze 10 000 razy więcej, niż nam naprawdę potrzeba. No czy Do nas, można... to znaczy? Do Ziemi, do cywilizacji, do ludzi. Jasne, całej. No czy można spokojnie patrzeć na takie marnotrawstwo? Czy można nie korzystać z takiego oceanu energii? Oczywiście nie. I ludzie zrobili z tego użytek. Stosują to do bardzo praktycznych, utylitarnych celów. Kiedyś była to tylko pustynia i piekące słońce grające na igłach kaktusów. Torrance County, stan Nowy Meksyk, ziemia pionierów. W 1933 roku potężna burza pyłowa w ciągu kilku godzin wysuszyła do cna powierzchnię, zerwała warstwę urodzajnej gleby i obróciła w proch kilkuletnie uprawy. Pół wieku później pionierzy wrócili, ale to jedna z największych na świecie użytkowych słonecznych instalacji. Ten potężny układ energetyczny rozpoczął pracę pod koniec lat 70. Mimo że oparty jest na słonecznych kolektorach, wytwarza nie ciepło, lecz energię elektryczną. Ciepła w tych okolicach przecież nie brakuje. Zwierciadła chwytają światło, ogniskując je na rurach, których krąży ciekły freon. Ciecz wrze, zmienia się w parę i uderza w łopatki turbin Rankiny. 4 układy, 4 razy 25 koni mechanicznych mocy. Dużo czy mało? W każdym razie dość, by zasilić pompy ssące z głębinowych ujęć życiodajną wodę. Dość, by nawodnić 40-hektarowe gospodarstwo. Woda. W tych okolicach tylko woda może zapobiec powtórzeniu się tragedii pyłowych nawałnic, bo na pył nie ma lepszego antidotum. Systemy irygacyjne pochłaniają to 70% całej zużywanej na farmie energii i praktycznie tylko słońce gwarantuje ciągłość zaopatrzenia. Technologia słoneczna w rolnictwie okazała się wyjątkowo efektywna. Przecież pola potrzebują najwięcej wody akurat wtedy, gdy słońca jest nadmiar, zatem wtedy, gdy instalacje pracują z największą wydajnością. W upalne słoneczne dni system wytwarza więcej mocy niż bieżące potrzeby. Nadmiar magazynowany jest w formie gorącego oleju, którego ciepło napędza pompy w czasie zachmurzenia. Zimą energię przeznaczyć można na ogrzewanie bądź skierować do ogólnokrajowej sieci. Bo od nadmiaru energii, jak wiadomo, głowa nie boli. Szczególnie takiej, czystej i za darmo. Sukcesy działają usypiająco. Na szczęście niezadowolonych wciąż nie brakuje. W świecie nauki długo panowało przekonanie, że właśnie kolektory są najbardziej wydajnym narzędziem uzyskiwania mocy z promieni słonecznych. Co prawda fizyka zna proces bezpośredniej zamiany światła w elektryczność, ale przez długie lata zjawisko to nie miało energetycznego znaczenia. Tu gra szła o kilowaty, a tam bawiono się w moce ułamkowe. Ale fanatycy ogniw słonecznych robili swoje. Najpierw waty, potem dziesiątki watów, setki. Najpierw bajecznie drogo, a potem
Wreszcie okazało się, że systemy nawadniające niekoniecznie muszą być masywne jak parowozy i pokrywać zwierciadłami hektary powierzchni. Ta słoneczna pompka użyta być może przy każdej rzeczce, stawiku czy studni. W sprzyjającej pogodzie wystarczą 2 minuty, by ogniwa fotowoltaiczne wytworzyły dość elektryczności. Silnik zawarczy i woda popłynie. Obsłużyć to można w pojedynkę przy minimum wprawy i technicznego przygotowania. Raz czy 2 razy dziennie przechylić tylko trzeba panel baterii w kierunku uciekającego słońca. Układ ten zbudowali naukowcy ze słynnego MIT z myślą o 50 milionach niewielkich gospodarstw rolniczych na świecie. To taka słoneczna wersja porzekadła o trafianiu pod strzechy. Pierwsze użytkowe testy słoneczna pompka przeszła w Indiach i już mówi się o projekcie zainstalowania 10 000 takich maszynek. Tam etap wątpliwości już się zakończył. Wody jest mało, a słońce świeci wszystkim. Tej energii świat dopiero się uczy. Ale nie jest to już szkółka podstawowa. Więc proszę mi nie mówić, że to są mrzonki fantastów czy jakieś nierealne projekty, bo to są rzeczy, które mają miejsce na świecie i to w krajach ubogich, tam gdzie właśnie grozi ludziom głód. Mogą mieć, bo jeszcze nie. A przechodząc do następnego zarzutu, to znaczy tych podobno fantastycznych kosztów. Otóż dzisiaj rzecz wygląda tak, według oceny zachodnio-niemieckiej firmy AEG. 1 kW energii uzyskiwanej w kosmosie kosztuje jeszcze 100 marek, ale 1 kW energii z urządzeń ziemskich kosztuje 5 marek. Natomiast w bardzo krótkim czasie przewiduje się, że koszt ten wyniesie 30 pfenigów. Są bardzo poważne projekty i prognozy, które mówią, że do roku 2000 w Europie 5% potrzeb energetycznych zaspokoi słońce. W Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie 15%. Są bardzo poważne projekty pokrycia Sahary ogromną siecią słonecznych kolektorów, które co robiłyby? Rozkładały wodę na wodór i tlen. Wodór to wiadomo, paliwo przyszłości. Można je dowolnie długo składować, dowolnie długo transportować. Wspaniałe. Są projekty mówiące, że nie trzeba transportować, bo nowe zjawisko tych wysokotemperaturowych nadprzewodników potrafi energię elektryczną z Sahary bezpośrednio pchnąć do Europy i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, to są wszystko historie, które bardziej nadają się na razie do pisania ksiąg popularno-naukowych, bo jeśli nawet przejrzeć gęstość artykułów dotyczących energii słonecznej w czasopismach, okazuje się, że jest ich coraz mniej. Kiedyś świat się przestraszył braku energii, zaczęło to być głośne. Teraz jest tylko alternatywą. Robi się coraz więcej, ale patrz jakie są realia. No, robi się na przykład kolektory słoneczne montowane na dachach budynków. To jest znakomite, ale tylko w ciepłym klimacie. Wymyśla układy takie, gdzie kolektorem jest na przykład podłoże budynku. Ciepłe powietrze
i skała, która nagrzewa się w dzień, a oddaje ciepło w nocy. Myśli się o układach bardzo wyrafinowanych technicznie, w których na przykład podłoga tego domu, bo nie jego ściany są ważne, podłoga tego domu roztapia się oczywiście pod tą twardą powierzchnią, magazynując ciepło, którego dostarcza słońce w ciągu dnia. W nocy oddaje. Ma się to nadawać także do naszego klimatu. Takich projektów jest naprawdę ogromna ilość i pod pięknymi tytułami w czasopismach popularno-naukowych się ukazują. Ale jednocześnie, jeśli uznać, że wyszliśmy z etapu parowozów i zajmujemy się produkcją energii elektrycznej, popatrz, chyba najbardziej wyrafinowany projekt domu, pokryty bateriami słonecznymi dach, w efekcie baterie te pozwalają dostarczyć 7 kW energii elektrycznej, ale mocy szczytowej oczywiście. Mało tego, dostarczają tej energii wtedy, kiedy właściwie jest najmniej potrzebna, w dzień. W związku z tym pracuje to w takim systemie, że wytworzona energia trafia do sieci ogólnego używania, a potem, kiedy potrzebna jest stamtąd, w postaci elektrycznej ją się czerpie. Słuchaj, to jest wszystko znakomite, ale to jest początek drogi. Jeśli tak pomyśleć, dopiero wtedy, kiedy osiągniemy na Ziemi sytuację podobną jak w kosmosie, w której sens użycia tego typu energii właściwie nie ulega wątpliwości. Dopiero wtedy będzie można myśleć o tej sprawie poważnie. No, ja myślę zresztą, że być może i tu, i tam sprawy uda się powiązać. Ewolucja nie lubi gigantów, ale przecież ich tworzy. Może dlatego, że tylko oni odpowiadają na pytania ostateczne. Historia techniki to historia narastającego głodu energii, a jego zaspokojenie wydaje się wisieć o krok. Wśród gigantów ten był pierwszy. Wysoko we francuskich Pirenejach zmaterializowało się marzenie profesora Felixa Trombet, jednego z luminarzy światowej słonecznej energetyki. 63 ustawione z komputerową precyzją lustra kierują promienie słońca na przeciwległy stok na wielkie paraboliczne zwierciadło. Energia gęstnieje. Skupione w ognisku promienie zdolne są rozgrzać tarczę do temperatury prawie 4000 stopni. W tej temperaturze parują najtwardsze metale. Sprawdzono. Ale gdy dobrać współczynniki odbicia, można tu uzyskiwać kolosalne ilości pary do napędu turbogeneratorów. I przez większą część pracowitych dni stacja w Pirenejach działa jako elektrownia. Dziwna elektrownia, bo paliwa nikt nie dowozi i nie ma obaw, że go zabraknie. Ale układ wciąż nie ma znaczenia eksploatacyjnego. To miejsce eksperymentów z wielką, czystą mocą. Barstow, Kalifornia. 40 hektarów instalacji naukowców Sandia Laboratory. Największa w tej chwili słoneczna instalacja na świecie. W ognisku wieża wielkości 20 zbożowych silosów. 78 heliostatów po 25 ruchomych luster każdy. Laminowane szkło napylane srebrem, komputerowe sterowanie. W centrum wieży zbiornik z wodą, którą skoncentrowane słoneczne igły w ciągu kilkudziesięciu sekund podgrzewają do temperatury 700 stopni. I trzeba uważać, podczas pierwszych eksperymentów użycie wszystkich heliostatów spowodowało wytopienie w stalowej ścianie zbiornika otworu o średnicy pół metra, bo to jest rzeczywiście moc gigantów. Ale i ta instalacja nie ma znaczenia energetycznego. To poligon. Tu bada się nowe tworzywa termoizolacyjne, chłodniczo obrabia trudnotopliwe stopy, poddaje termicznym testom materiały, które tworzyć mają technika przyszłości. Energia. Ile można wycisnąć nawet z takich instalacji? Megawat 5, może 10. Dla potrzeb cywilizacji to są jednak drobiazgi. By stacje tego typu nabrały energetycznego znaczenia, heliostatami trzeba by pokryć tysiące hektarów, a ewolucja nie lubi gigantów. Ewolucja lubi spryciarzy, a skala zależy od tego, z czym się porównuje. W grze o słoneczną energię zaczyna dominować strategia pająka. Siedzieć w gniazdku, ale sieć łowną wyrzucić w przestrzeń.
projekty już są i są już możliwości. W postaci skondensowanej budulec można dostarczyć tam, gdzie nie ma ograniczenia przestrzeni, gdzie ciężar przestaje być wrogiem konstrukcji, nie ma chmur, gdzie w ogóle słońce świeci pełną mocą. Specjalizowane roboty wzorem pająka wypełniać będą przestrzeń ażurami. Najpierw metry, potem kilometry kwadratowe konstrukcji pokryją się zespołami słonecznych baterii. W rytmie laserów pomiarowych rozkwitną wielkie kwiaty słonecznych kolektorów. A potem wiązką mikrofal wyłowiona z kosmosu energia spłynie na głodny glob. Tysiące, a może miliony megawatów. Jasne, że to jeszcze fantastyka, gra wyobraźni, może nawet mrzonki. I że ewolucja nie lubi gigantów, ale tylko na Ziemi. A do Słońca sięga się poprzez kosmos. Taki układ.